Dzień dobry. Dzisiaj odcinek o smarowaniu, a bardziej smarowniczkach i nie tylko tych takich super fajnych, ale bardziej tych podstawowych. W ogóle jak ten smar podawać w rowerowych, precyzyjnych ilościach. Parę moich patencików i chętnie też przeczytam o waszych, także komentarze to pole popisu dla was. Zacznijmy od tego, w jaki sposób ja podaję smary. Czy to na stery, na łożyska, czy do amortyzacji, co zresztą też często widzicie. Jeśli chodzi o to, co na pierwszym planie tu się rysuje, to klasyczna strzykawka 20 ml. Z tego tytułu, że ona jak jest na maksa, to ja tu małym palcem sięgam tu i mogę wyciskać. Potem sobie przesuwam i to wszystko dobrze leży w dłoni, nawet jak jest na maksa napchane, bo ja w ten sposób precyzyjnie sobie mogę podawać ten smar. Większe strzykawki gorzej się trzyma, mniejsze, wiecie, jakieś takie 15 czy co to mam. Dużo częściej trzeba byłoby je uzupełniać, więc 20 jest optymalna. No i jak napełniamy? Bardzo prosto. Wyciągamy delikatnie, tylko no nie szarpiemy na chama, tylko tak trochę pod kantem, dlatego że jak ona się tu rozwali, czy uszkodzi się ten rand, no to potem idzie tu bokiem, widzicie, ta strzykawka już kilka dobrych napełnień przeżyła, więc ten smar troszkę ucieka potem jak się to zużyje. Napychamy normalnie palcem, łyżeczką, w rękawiczce, po prostu napychamy tam mniej więcej od 5 ml powiedzmy, żeby tu trochę powietrza zostało. Napychamy idealnie na równo, odtąd wpychamy, wtedy przepchniemy ten kawałek powietrza, on nam wyjdzie tędy. I jak nam kliknie za to, to mamy tutaj niezapowietrzone prawie że 25 ml smaru. To się sprawdzi czy dla Motorexa, czy dla wszystkich gęstszych smarów. Właściwie każdego możecie tu palcem nałożyć. Czy to z takiego kartridża, no tutaj mam PM600, z niego nakładam sobie do tego. Czy z takiego pojemnika też dalibyście radę do tego nałożyć. No ze wszystkiego właściwie. To jest taka najtańsza, najprostsza wersja, bo jak kupicie LT43 za 15 zł, też możecie sobie tak nałożyć i aplikować. No po prostu tanie rozwiązanie warte 10 groszy bądź parę złotych raptem, zależy od strzykawki. Lepiej sprawdzają się te bez gumowej uszczelki. Bo guma z tymi smarami, szczególnie na bazie litu, różnie to reaguje, jakby puchła. Lepsze są te bez uszczelki, po prostu full plastiki. Rozwiązaniem takim bardziej zaawansowanym są smarowniczki dedykowane, ale te małe, bo wielkie smarownice z wajchą, no to wiecie, nadają się do urządzeń gospodarstw domowych, a do rowerówki, czy po prostu domowego dłubania dobrze sprawdzają się takie małe smarowniczki i ten, nazwijmy go oryginałem, choć nie znam genezy tego produktu na rynku, jest z Dualco. Jest to made in USA i to jest utility gun. Dualco, no niestety za wielką wodą firma się ceni. Dostarczenie tego do Europy, generalnie te produkty są w totalnie ogromnej, kuszącej gamie wersji. No ale w Europie, nie wiem, przynajmniej nie znalazłem dystrybutora, który by to sprzedawał zwykłemu, przeciętnemu zjadaczowi chleba. Poza rebrandingiem, bo robi to Motorex. To jest ten utility gun, Dualco, nawet tutaj jest wytłoczony napis, ale sprzedawany przez Motorexa. I Motorex robi to dla siebie w tej wersji z takim długim krójcem i fajnie w precyzyjne miejsca, fajnie się to podaje. Da się to kupić na przykład z Sparktoola, ale w Sparktoole nie widziałem z tak długą przedłużką, więc tylko właściwie z Motorexa jest z nią. Nie bardzo wiem, czy to jest dostępne, jeśli ktoś się spotkał z takimi elementami do tych smarowniczek, albo tymi oryginałami z Dualco bezpośrednio od nich w naszej dystrybucji, a może Dualco w ogóle sprzedaje tylko takim markom jak Motorex, żeby rebrandowali sobie, nie wiem. Jeśli ktoś ma jakieś info, piszcie w komentarzach, ale da się kupić to poniżej 100. I wielu z was pewnie widziało, czy to na azjatyckich portalach aukcyjnych, czy na naszych lokalnych. Lokalnych to się chyba Beto nazywa i Beto też sprzedaje coś takiego. Bardziej przypomina to tę formę, choć o tym konkretnym jeszcze za chwilę. Tylko pisaliście, że one mają taki problem, że się zapowietrzają częściej niż Sparktool. Nie mam porównania, ciężko mi powiedzieć, ale konkretnie to, co trzymam w ręku, jest z Parkside'a. Lidl to sprzedaje i one są po 39 zł. Link macie w opisie i taka jedna jest dla was do wygrania. Ale żeby ją wygrać, musicie napisać zastępstwo dla jakiegoś popularnego, ale typowo rowerowego smaru w komentarzu. No, kto znajdzie fajniejsze, tańsze zastępstwo dla jakiegoś
oryginału, ten wygrywa. Wybieram subiektywnie, także jedna smarowniczka napchana zielonym smarem do rowerówki będzie dla Was. Gimnastykujcie się w komentarzach. Można pisać po kilka propozycji, ale ta najlepsza moim osobistym zdaniem wygra. Te smarowiczki, widziałem na internecie, że ludzie to napychają palcem, ale to napchanie takiej smarowniczki palcem, a przy okazji naładowanie tam powietrza, to jest masakra. Bo tu w środku jest taki tłoczek. Jak sobie go przepchniemy, to on spada, widzicie, tutaj i on się przesuwa. On nie jest na żadnym uszczelnieniu. On będzie siedział na miejscu i uszczelniał się przez to smarowidło, którego tu napchacie. Żeby to uzupełnić, trzeba sobie tym zjechać na maksa w tę stronę, ale ja sobie tu dam trochę smaru, jakiegoś gęstego, bo mi się to nie chce trzymać, nie? No to jest oczywista sprawa. I teraz można powiedzieć, że się przykleiło na smarze. I najlepiej sobie przykleić to na takim smarze i to się nam trzyma tutaj. I robi się to w ten sposób, że jak mamy taki dedykowany pojemnik, w którym tutaj już to jest końcówka, wziąłem pusty pojemnik, jest taki plastik, który jest tu wysoko nad smarem i przykłada się do tego otworu i wciskając go w środek, on wciska nam ten smar do środka i podnosi ten tłoczek. Jak zobaczymy go przez tą dziurkę, to znaczy, że jest pełno. Podnosimy do góry, mamy tu pełno smaru. Zakładamy sobie to. Można sobie wtedy na wpół wcisnąć przycisk wyciskający, tak jak ja, imbusem, docisnąć ten tłoczek do góry. Będzie nam szło powietrze i w pewnym momencie zacznie lecieć smar. No i koniec. I od tego momentu naciskając będzie nam się wydobywała pewna ilość smaru. Ma to swoje plusy i minusy. W przypadku na przykład tego pojemnika. Bo jak sobie popatrzycie, tutaj jest takie zagięcie. I ta średnica otworu tutaj jest mniejsza niż to tutaj. Da się to przyłożyć, ale to nie pasuje tak fajnie. To się nie wklikuje na miejsce, tylko tak się ślizga po tym. Więc da się to zrobić, ale to tak nie uszczelnia się, przynajmniej z tym rozwiązaniem z Motorexa tak fajnie, jak oryginalne Dualco. Dlatego, że ono, jak sobie tu popatrzycie, nie ma tego zagiętego rantu, tylko jest idealnie szpica. I jak to przyłożycie, to siedzi tu sztywno, nie? Także jest to tańsze rozwiązanie, ale no do tych nie pasuje. Jeśli ktoś chce tu napychać palcem i ryzykować, że napcha powietrza, ta smarowniczka będzie mu się tak przytykać, to takie to jest trochę. Ale mam plan, żeby jakoś temu zaradzić, a to za moment. Więc wiecie, jak się ich używa, co można tu napchać. Zrobimy sobie może tak. Spędziłem chwilę, ale rozkminiłem dla Was sposób, dzięki któremu być może się to uda, zobaczymy, będziecie obserwować ze mną. O zastępstwach smarów, wiecie, jak napiszecie dużo propozycji, to ja w ogóle materiał jakiś zrobię, bo jak sobie popatrzycie na top 2000 z Autola, popatrzycie sobie na ten Lagermeister 3000 plus Fusha i na Motorexa 2000, na ich tabelę, to no nie bez powodu to jest seledynowo-zielone, nie bez powodu to jest seledynowo-zielone i nie bez powodu to jest seledynowo-zielone, a specyfikacja ich jest prawie że identyczna. Nie umiem tego zweryfikować, ale podejrzewam, że to z 1-2 fabryki na świecie robi, a reszta sobie rebranduje. Tylko przychodzi to do nich wielkimi bekami i przepakowują do siebie. Nie wiem, takie mam podejrzenia. No. A ceny między nimi, niektórzy by powiedzieli, że to parę złotych, ale są różnice. Więc warto szukać zamienników, a szczególnie, że no, jak widzicie po parametrach to prawie idento. Więc jak mamy tańszy zamiennik, bo to jest tańsze zdecydowanie, to taki zamiennik, przynajmniej ten, z tego co kojarzę, no zobaczymy, nie wiem czy to się tego otwiera. Wydaje mi się, że to się zrywa jak konserwę. Żebym nie zrobił fuck upu, to może natnę sobie tu lekko, wiecie, żebym nie urwał jak w konserwie tego dziunksa, bo potem jak to otworzę. O, właśnie. No dobra, jakoś się otworzyło. Sprawdźmy średnicę. Pasuje to. To się nawet w to wkręca. Poważnie? Ale jaja. I to się trzyma w tym. Ej, to dobre jest. Tylko trzeba to przepchnąć jakoś od tej strony. Także nie ma co ulegać ekscytacji, trzeba się zastanowić, jak to popchnąć z tej strony. Ja stwierdziłem, że z tego wieczka wytnę sobie kółeczko pasujące to i tym kółeczkiem przepchnę to w tę stronę. Zobaczymy. Tylko jak wyciąć takie kółeczko, żeby tu pasowało? Może jakby tu z krawędzi papierkiem ściernym? Ej, idzie to.
Trochę się papra, więc może warto byłoby to umyć potem, ale... Znacie ten patent, nie? Że jak nie macie otwieracza do konserw albo właśnie wam się ten dziunks urwie, to można puszką o asfalt tak trzeć, ta krawędź się zetrze i wam wieczko odpadnie. Dobra, o czym ja mówię? No trochę potarłem. O! I wiecie, starła się krawędź, zostało mi to. Nie jest to idealne. Ej, ale i wchodzi do środka. Dobra, ja to umyję, bo trochę, wiecie, tego pyłu z tego się wzięło. Wepchać to do środka. O kurde. No tylko weź to pchnij teraz równo. Wiecie, zawsze bokami coś pójdzie, nie? To ja nie wierzę, że nie pójdzie. No bo tu też bokami idzie. Widzicie, jak chłopaki, wiecie, za mocno dociskasz, to wiadomo, że idzie bokami, nie? To jak się spieszysz i za mocno pchasz, to wiadomo, że tak. Może by to uszczelnił czymś jeszcze? Co by tu można było takiego dać? Może jakby o-ring dał, tylko to nie... Chociaż może bym znalazł taki o-ring. No to jest największe, jakie mam. A dość. Jakiś... To chyba z jakiegoś Evola jest albo coś. Ale siadło tu na krawędź po zewnętrznej. Jakiś taki o-ring większy, pasujący na to. No kurde, teraz to tak ciasno siedzi, że ja... Nie no, wepchnę. Ej, słyszę jak tam idzie. O kurde, poszło bokiem. No to trzeba to możliwie równo pchać. Jakieś pasowałoby na czymś równym to wpychać, nie? Jakiś taki tłoczek, żeby to równo, bo to palcami to nie spieszyć się, powoli pchać. Tak powolutku się pcha, trochę jedną, trochę drugą, to idzie. Kurde, przydałoby się... To jest w takiej średnicy? O, to jest. I równo iść do góry. To mi podeszło do góry, bo już poczułem taki twardy opór. To wyciągnę. Trochę się tu popaprało, dlatego że mi się to wcześniej fyrtało na boki. Powiedzmy, że to sobie wykręcę z tego. Perfekto. Napchane do pełna. Aha, tylko nie mam zatyczki do tego. No bo żem to przeciął. No ale to trudno, to folią się że tak powiem, pierwsza generacja pomysłu, to zobaczycie od razu całą tą teorię w praktyce. Czyli tak lekko wciskamy, ta kulka się wtedy tam lekko odchyla. Wciskam tłoczek. Teraz już czuję, że idzie smar, więc trochę naciskam, troszkę pcham tutaj przez... i idzie. Więc, żeby nie marnować smaru. No i pięknie. Czuję się ukontentowany, wymyśliłem coś. W sensie kolejny raz dla was. Więc jeśli chcecie wspierać takie wymyślanie przeze mnie patentów, które no w pracy, przyznajmy szczerze, nie do końca są mi konieczne, ale do warsztatowego, domowego oszczędzania to się może każdemu z nas przydać. Śmiało, zaglądajcie na mojego Patronite'a. Serdecznie dziękuję właśnie patronom, bo dzięki nim to mi się chce. No i widzicie, macie zastępstwo Top 2000 Autol, macie tanie zastępstwo smarowniczki, taką jedną pełną smarowniczkę ktoś z was wygra, jeśli podeślę zastępstwo dla któregoś z rowerowych smarów, takich typowo, wiecie, czy do łożysk, czy do czegoś, czy do amortyzacji. Jeśli ktoś mi dobre zastępstwo dla Staluba tego 300 coś tam da, co w ogóle, nie? Na kanwie tego patentu spokojnie każdym kartridżem chyba jesteście w stanie się w ten sposób posłużyć. Bo PM ma to do siebie, że tu ma aluminiową zrywkę, więc przez nią byłoby chyba trochę ciężko, musielibyście jakoś kółko wyciąć. Chyba że tu byście wycięli kółeczko, tak jak tu jest zrywka, bo taka zrywka jest chyba nie we wszystkich smarach, a od tej strony pchali czymś innym. No zresztą bądźcie kreatywni. Widzicie, że tutaj na moich rękach ja pierwszy raz w życiu coś takiego zrobiłem, się urodziło coś nowego, to satysfakcja z tego, że się to zrobiło, to jest w ogóle super. Prawie wszystko. Tak akurat zauważyłem jeszcze tego Lagermeistera, przypomniało mi się, że on ma z kolei inne wejście. No to jest bardzo podobny smar. Tu się pcha z kolei i można tak samo pchać do góry. Z niego fajnie się napycha strzykawki. Jak sobie weźmiecie to, powiedzmy, że to jest upaprane trochę, to patrzcie. Tak jak mówiłem, trochę przestrzeni zostawić u góry. Dlatego, że po prostu jakbyście wpychali teraz tłok, to się... właśnie, podniesie się do góry, wy macie to wkliknięte i macie pełniutką strzykawkę, drobne bąbelki, ale to wiecie,
nie ma problemu, można tym smarować i macie napchane tego ładnego smaru do łożysk, czy tam wiecie, do czegokolwiek. To z takich kartridży fajnie się w ten sposób napycha z kolei, nie? I na sam koniec jedna rzecz odnośnie obsługi tych smarowniczek. No wiadomo, jak wam się skończy i nie będzie szedł smar, no to tłoczek macie u góry, przykładacie tu, napychacie tam, on się podnosi, zakręcacie, wszystko git, ale czasami im się dzieje tak, że się zapowietrzają, bo znalazł się tam jakiś bąbel powietrza i jak naciśniecie, to nie leci smar, puścicie i nagle zaczyna samoczynnie, bez naciskania wypływać smar. To znaczy, że skompresowaliście tam bąbel powietrza, który wychodzi, no jak wam samoczynnie wychodzi smar, to znaczy, że jest zapowietrzone, więc trzeba się następnym razem bardziej przyłożyć do nakładania, żeby mniej powietrza tam było. A jeśli chodzi o tą końcówkę, bo te gwinty między sobą, niestety, jeśli znajdziecie do Dualco, to do tego nie przełożycie. Z jakiegoś powodu te gwinty się między sobą różnią. Też są wielkości tam 9 z groszem, to nie jest całe 10 mm, ale skok gwintu, tu wygląda to jak 1,0, a tu jest takie jakby 1,1, nie wiem, nie znam się na gwintach, ale nie pasują między sobą. Wkręca się tak do połowy, a nie wkręci się w całości, ale jest prostszy sposób na to. Bierzecie sobie zwykłego wężyka takiego gumowego, PU jakiegoś czy coś, który będzie wam tu pasował. Musi mieć wewnętrzną średnicę mniejszą niż 5 mm. To ma główeczkę taką 4,8, więc jak będzie miało mniejszą, to normalnie lekko podgrzać wężyk, a zresztą jak już wam dzisiaj wszystko pokazuję, to wam pokażę to od razu. Podgrzać lekko, nie spalić, no podgrzać. I jak macie podgrzane, to w ten sposób wystygnie. To ściągamy, macie tu założone i macie normalnie smarowniczkę, normalnie taką precyzyjną. Trochę średnica tego jest, no bo wiecie, tu macie małą średnicę, idealnie wam podaje, a tak to tu średnica tego jest dość duża, ale jak się taki cieniusieńki w środku wężyk naciągnie na to, to potem fajnie to podaje. Więc można sobie w ten sposób to zmodyfikować. Dobra, koniec już, bo za długo siedzimy. Zapraszam na moje inne media społecznościowe. Mam nadzieję, że dzisiejsze patenciki wam się podobały. Przez tą właśnie praktykę i dzielenie się pomysłami ja się wszystkiego nauczyłem i uczymy się w ten sposób razem. Tyle z mojej strony na dziś. Trzymajcie się. Cześć!